xe chúng ta sẽ ghé trạm dừng chân Phúc Lộc, Tiền Giang để khách có thể nghỉ ngơi và ăn uống, sau đó chờ xe tiếp tục hành trình. No to właśnie jedziemy sypialnym autobusem, czyli takim autobusem, który jedzie w nocy i można w nim spać. No to okazało się, że tutaj nie ma toalety w autobusie. Trochę przerąbane. No tego na bilecie nie napisali, że tutaj nie ma tunelka. Kurde. Do końca się to nie rozkłada, bo tak się rozkłada, tak o, musisz leżeć. Nogami się mieszczę, ale mam tutaj plecak, więc też nie do końca. Wodę. To jest chyba na wypadek wymiotów. Mamy telewizor, który nie działa, ale można naładować telefon i nie ma toalety. Kurwa. Tego nie przewidziałem, jak piłem piwo. A nie wypiłem tylko jednego. Jeszcze jakbym wypił jedno, to pół biedy, ale kurde. Ja nie wiem, czy ja się tutaj wyśpię, szczerze mówiąc. Może być tak, że się tutaj nie wyśpię. Gdzie ty jesteś? To jest mój rozmiar. Ja się tutaj wyśpię. Jana jak w kołysce. Ciekawe, jak Proszę mi nie przeszkadzać. Tu jest. Będzie Tutaj pani ma relaks. Proszę nie przeszkadzać. Buja. Wspaniale. Tak się wyłącza tyk i tak się wyłącza pyk. Ahoj te. Ja nie wiem, czy to widać, ale jesteśmy w Kambodży. Wiecie, co się stało? Było tak, że byliśmy już zasią na granicy, na krewecie. Ładnie podjeżdżamy, wiecie, jak harlejowcy chopperem podjeżdżamy do granicy, czarnokulary, broda. No i pan mówi, że nie wjadę motorem do Kambodży, że nie przejadę przez granicę. I okazało się, że no bo my tego nie wiedzieliśmy. Bo wszędzie w internecie wszyscy piszą, że na wietnamskich blachach do Kambodży możesz wjechać i do Laosu. No i tak chcieliśmy sobie zrobić te 3 kraje motocyklem. No i okazało się, że od stycznia tego roku, czyli od jakichś tam iluś tam miesięcy, obcokrajowcy, czytaj my, nie mogą zabrać swojego motocykla do innego kraju. A to dlatego, że kupując taki motor, jesteś jego właścicielem, ale na karcie rejestracyjnej istnieje nazwisko jakiegoś Ngena Cinciała. Więc jakby motor nie jest zarejestrowany na ciebie, tylko to jest tak na mordę oddawany z rąk do rąk ten motocykl. No to jedźcie na tą inną granicę, która jest oddalona 80 km dalej. No to pojechaliśmy 80 km dalej z nadzieją, że może tam nas wpuszczą, może nie wiem, jakaś łapuwa pójdzie czy coś. No ale okazało się, że nie. No i dupa. 300 ponad kilometrów nie musieliśmy, ale jechaliśmy 300 ponad kilometrów z powrotem do Saigonu na kilka dni sprzedać kreweta. No bo wiecie, to jest duże miasto, więc kreweta można tam łatwo opchnąć. No i poszedł w jeden dzień. Sprzedaliśmy go panu, może nie za cenę, jaką byśmy chcieli. Kocie nie wspomnę. Może nie za cenę, jaką byśmy chcieli, no ale nam się już zbliżał koniec wizy, więc musieliśmy to zrobić w miarę szybko i sprawnie, więc go opchnęliśmy już po problemie. No i przyjechaliśmy do granicy autobusem sypialnym. No i jesteśmy w Kambodży. W końcu. No i zostaliśmy znowu, można powiedzieć, piechurami. Kambodżę będziemy zwiedzać z buta. Przygoda pisze się sama. Na razie nasza przygoda wietnamska dobiegła końca. Na razie. No i mieliśmy przyjemność poznać masę ciekawych ludzi, jeść
bardzo dużo różnorodnego jedzenia, zup przede wszystkim. Spaliśmy w różnych hotelach, mieliśmy różne przygody, no ale na razie to dobiegło końca, zaczynamy totalnie nową przygodę. Tak więc przyjechaliśmy tutaj wczoraj do Kampotu, jest zaraz przy granicy z Wietnamem, a jesteśmy tak około 6 km od Kampotu. Słyszysz? Cisza. No bo miejsce, w którym jesteśmy, nie jest przypadkowe. Poznałem na YouTubie kiedyś takiego pana, Polaka, który mieszkał w Anglii i rzucił wszystko, przeprowadził się do Kambodży i tutaj prowadzi swój własny ośrodek, w którym mieszkamy. I to był jedyny pin na mapie Kambodży, który zaznaczyłem, do którego chcę przyjechać. Nazywa się Village Life Kampot. I ten owy mężczyzna jest tutaj. Cześć Rysiu. O, witam bardzo serdecznie. Siemaneczko. To jest pan, do którego przyjechaliśmy poznać historię i zobaczyć jego wersję Village Life. A z racji, że jest w moim wieku, to ja chętnie słucham takich ludzi. Czyli te same doświadczenia, nie? Tak, mamy taką samą brodę. Ja brodę miałem dłuższą taką, tylko mówię, słuchaj Nadia, jak ja zetnę tą brodę, bo ona mówi, że mnie całkowicie ogolił. Ja mówię, jak ja zetnę tą brodę, to nie ma Richarda, no to nie będzie. No raczej. No i pytam się Rysia, mówię, co ty tu chłopie robisz? A on mi mówi... Cambodia, follow my dream. I tam jest napisane, że ja przyjechałem w poszukiwaniu wolności, bo ta moja wolność w Anglii to już tak troszeczkę, to nie to, że ja narzekam na Anglię, bo Anglia mi też bardzo dużo dała, ja nie narzekam na Anglię, tylko po prostu już pod sam koniec, jak tam mieszkałem, to już tak troszeczkę mnie uciskało, te listy, te jakieś tam telefony, bardzo dużo wiadomości takich niepokojących, nic złego nie robiłem, po prostu pracowałem w tej Anglii, a dostawałem jakieś tam takie informacje niepokojące. Przyjechałem tutaj, miałem lecieć do Indii, z tych Indii zrezygnowałem, szukałem gdzie mogę jeszcze pojechać i zacząłem oglądać te różne filmiki na temat Azji, a szczególnie Kambodży. W tych wszystkich filmikach, które oglądało, przewijało się cały czas słowo wolność, wolność, wolność. To, co dla mnie jest najbardziej istotne, nie? Oglądałem te filmiki i myślę tak, pojadę do tej Kambodży i przyjechałem tutaj turystycznie na miesiąc czasu i po 5 dniach stwierdziłem że to jest tu. No. I to wszystko się zgadzało, to co ludzie opowiadali, to wszystko się zgadza. A poza tym ja bardzo lubię ciepło, nie lubię zimna. A w Anglii to ta temperatura, ona się zmieniała, deszcz padał i to też wpływało na moje zdrowie. Zdrowie nie było za bardzo, to coś mnie tam szczykało, coś bolało, cały czas jakieś problemy. Tutaj to wszystko mi znikło. Po pierwsze tak, witamina D, po drugie, że jest ta równowaga dnia z nocą, że tu jest cały czas jednakowo. To dla organizmu wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Organizm lubi rutynę, rutynę, jeśli jest to cały czas, stabilne. Dzień się zaczyna o godzinie, przypuszczalnie o godzinie 6 i kończy się o godzinie 6. I to jest tak, i to jest ta stabilność. I ta stabilność to jest bardzo ważne dla organizmu. Ten organizm się wycisza, bo wiesz, jak są te skoki, te takie, zimno, ciepło, to organizm się buntuje i robi się jakaś choroba. Pojechałem do Anglii, w Anglii byłem 2 miesiące. Z dnia na dzień, przez te niepokojące informacje, które do mnie docierały, z dnia na dzień tak mnie to wszystko przygniatało. Jak już wyszedłem na tym lotnisku w Phnom Penh, to tak jakby mi taki płaszcz ołowiany spadł. Już tak od razu ten mój znajomy przyleciał, od razu, z otwartymi rękoma, welcome, To pierwsze wrażenie tej ciężkości, to spada coś, bo to się tak, tak czuje, jak cię tak przygniata. Tylko ulga. I tu jest taka ulga, i ta ulga, i od tamtej pory to jest cały czas tak samo. Są tam jakieś, wiadomo, że to,
różne sytuacje, są jakieś tam drobne problemiki, ale to nie są takie problemy, które przytłaczają człowieka. Inny rodzaj mocno. problemów To jest, po prostu. To są problemiki, to są takiej natury życia codziennego, no nie się zdarzają. To ktoś się tam wywróci na motorze, wiesz, się albo gdzieś tam noga mu wpadnie w deskę, która przegnita, bo No tak, są takie drobiazgi. to już wiesz, dlaczego masz nie przyjeżdżać do Kambodży? Bo popatrz. Bo ci noga Popatrz, wpadnie w deski Noga ci wpadnie, to i później będziesz miał siniaka. O. Takiego na przykład. I oprócz ciszy i spokoju znajdziesz tutaj wszystko inne, czego potrzebujesz. Tak, możesz tutaj u Rysia zrobić sobie pranie. Tutaj masz pralkę, co no nie zdarza się zbyt często w tych krajach azjatyckich, że możesz sobie w miejscu, w którym śpisz, rzeczy poprać. Masz kuchnię i miejsce spotkań z barem. Jest lodówka, są zamrażalki, kuchenka. No czyli jak w domu. Możesz sobie sam przygotowywać jedzenie. To miejsce jest takie zachęcające do po prostu bycia tutaj. Nie jest to jak w hotelu, że przychodzisz, siedzisz w tych 4 ścianach, tylko tutaj masz to takie poczucie, no, że jesteś na wsi, jak w Babicach. To jest miejsce, w które wchodzisz i się cieszysz, że tu jesteś. Jest tu natura. To tak, będziemy coś sobie jeść, tylko tutaj jest taka czcionka. Taką mają i nie za bardzo kumamy, bo to dla nas wygląda jak jedno długie słowo. Tu chyba spacji nie ma. Nie no, jakaś spacja jest. I w Kambodży są 2 waluty. Dolary i riale. Myśleliśmy, że Wietnam jest dość skomplikowany pod kątem pieniędzy, bo jest w milionach. No to sobie wyobraź tutaj, że idziesz do sklepu, płacisz $100 i pani ci wydaje w dolarach i w rialach. I dostajesz taki plik pieniędzy z rialami. Biorę tą resztę od pani, bo nawet jakbym chciał to liczyć, to nawet nie wiem jak. Troszkę nam zajmie, zanim się tego nauczymy. No i duży plik pieniędzy, bo ja mam cały wachlarz. 1 zł to jest 1000 riali. Czyli tutaj zupa kosztuje 5000, no to 5 z hakiem. Kartę, którą kupiliśmy, nazywa się Smart, bo za dolara sobie doładowujesz na tydzień internet. Ile tam jest giga za dolara? Za dolara było 5 giga. 5 giga za dolara, a za $1,5 masz 15 giga i na tydzień. I to trzeba kupić zdrabkę w sklepie. Zdrapujesz zdrabkę i poprzez aplikację w telefonie sobie ten numer wpisujesz i masz na tydzień odblokowaną kartę. Więc jeżeli jedziesz, to ponoć to jest najtańsza opcja, najbardziej opłacalna opcja. Piweczko, jak sobie kupujesz, to pod kapslikiem jest napisane, że wygrałeś piwko. I ja wygrałem 3. Ty wygrałaś, ale ja je wypiję. Przecież jak nie, jak No i jadę to wymienić. Ale okazało się, że to nie jest, że wygrywasz darmowe piwo, tylko piwo kosztuje 2500 riali, czyli 2,50. A jak masz wygraną puszkę, to płacisz tylko 500 riali, czyli 50 groszy za piwko. No i weź tu nie skorzystaj. Jadę odebrać zwycięstwo. Tutaj można jeździć bez kasku jak na Filipinach. Ale odradzam, jest to bardzo nieodpowiedzialne. Zawsze zakładaj kask, jak jedziesz motocyklem. Hello, I have this. Yeah, Chang. I znowu wygrałem.
Jedziemy z chłopakami zobaczyć okolice. Będą nam pokazać. Piękne okolice. To po pierwsze. Chcemy zobaczyć, co w trawie piszczy. Ready? Nampoi going with us. Zatrzymaliśmy się na kawę. No i mnie namówili. No Gansberg? Cambodia, Denmark, Denmark, Nie, red one. Cambodia. Red. Tak jest lepszy. Tu. Okej. Okej? Rồi. Także nie, to jest A pan ciekawostka. mój! Cambodia, Oj. rồi. Rysiek mówi, że żeby nie płacić od razu za piwo, tylko najpierw otworzyć, bo większość z nich wygrywa. I wtedy piwo nie kosztuje 2,5 tysiąca, tylko płacisz tylko 500 riali. Ciul mój. Ciul mój. Ciul mój. Pakong. Ryszard nam przed chwilą powiedział, że przez to, że w tych piwach, znowu jest o piwach, dzieci nie powinny tego oglądać, że tu jest tak, że najpierw trzeba otworzyć piwko, zobaczyć, czy wygrałeś, bo tu się nie wygrywa tylko darmowych piw, ale piw po 50 groszy, tylko wygrywa się też dolary, pieniądze jakieś. Jakieś pieniądze można wygrać. Czyli może być tak, że wypijesz sobie 4 piwka w takim sklepie jak tutaj i jeszcze ci dopłacą. No mnie nie trzeba bardziej namawiać na tą Kambodżę. No i jaka to jest niesamowita odmiana po Wietnamie, kiedy my byliśmy w tych dużych miastach i cały czas mieliśmy ten hałas dookoła nas, a tutaj jest po prostu cisza. Słyszysz? No jest ten taki klimat, który nas najbardziej przekonuje i przyjechaliśmy tutaj do Rysia na 2 noce. Później doszliśmy do wniosku, że zostaniemy 4. Chyba zostaniemy troszeczkę dłużej, bo jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które nam pokazali, że możemy sobie zobaczyć. Ja jestem w raju. Miền Vạt Hiệp. Đây sao? Đau vai nó pe bàn tiên. Ấm tơ. No ja tylko wiem, że Krzysiek mówi, że trudno się z panem nie zgodzić. Đó, rồi là ở miền Vạt Hiệp Cang Ho. oni to jest bardzo Cang Khờ mất. Nie wiem czemu, ale ja pana rozumiem. Te bàn te cho tum đâu. To jest Vạt Hiệp. Odpowiedz panu. Pan ta. Wiem przecież, ale ja rozumiem. Ba dòng dây tiên tiên. Không sắp bay. Jest. Đào mà bà tê Campuchia ơi sao sắp bay. Ơi sao sắp bay ngó cái đi. Mới thiết mà về với mới thiết. Tak. Ja się zgadzam z wami. Đây sao ngó cái đi. Thank you. Chẳng sư. Zepsuł mi się klapek. Straszny żal. Nie gadaj. Ojej, czy naprawdę? Nie, no way. O, Thank you. Chẳng sư, chẳng sư. Dzicio. Good job, guys. No to jesteśmy. Chłopaki nam dzisiaj pokazują super widoki.
okolice. Linia brzegowa Kambodży nie jest może zbyt długa i różnorodna, no ale jak widać jest śliczna. Bo to jakieś, takie wiesz, na kamienie jakieś muszelki poprzyczepiane czy coś. No i tak się strasznie rozpłakał, że mi nie chciał ładować tego. Ale to emocyjne ma rzeczy, no. Ale jak zaczął ładować, od razu go, wiesz, wejściem na dół, nie? Z drugiej i z jednej i z drugiej strony, nie? Tu masz wejście. No i to tak obojętnie jak to odwrócisz, będzie okej, prawda? Jesteśmy tutaj od 24 godzin. Kambodżo, Cześć! to jest Krzysiek, nasz lokalny przewodnik. On na przykład wie wszystko o wężach. Dzisiaj mamy wieczór integracyjny, dzień. Hej! Chyba Kambodża nas lubi, co? Ja też ją lubię. Albo Kambodża nas lubi, albo jesteśmy pijani. Pan nas zabiera teraz pokazać nam swój dom. Nie, biznes. To są te magazyny solne. Mogę cię nagrywać? Tak, możesz. To są te magazyny solne, gdzie oni tutaj odzyskują tą sól. Tu są te pola solne i to tak, wypływa woda morska na te wszystkie działki i ta sól tutaj się zbiera i oni tą sól tutaj właśnie na tych polach zbierają. Czy pan idzie nam pokazać? On chce pokazać te swoje pola solne teraz. To jest taki proces, że ta woda morska, jeśli ona tutaj spłynie, no nie, ona stoi przez jakiś czas i oni to później grabią, patrz, chodź ja ci pokażę, oni to później, jak ta woda odparowuje, to oni to grabią, bo to się robi już taka, wiesz, aż taka gęsta, nie, i oni to grabią, wszystko zbierają tutaj na tą ścieżkę, tą sól, no nie, i ta sól tutaj się zbiera, nie. Patrz, tak wygląda odzyskana sól z morza. To jest morska sól. To nie jest sól jodowana, stołowa. Inaczej smakuje niż ta, którą ja znam. No smakuje, jakbym się napił wody morskiej. No, tak Ale podobnie. tak milion razy bardziej. A jak się mówi dziękuję bardzo? Akunkira. Akonkiera. Akonkiera. Akunkira. No to dzisiaj w Kambodży mamy taki dzień zapoznawczy, jest to nasz pierwszy dzień. Pierwsze wrażenie niesamowite, swojsko, ludzie się cudownie do nas uśmiechają, mili. Jak dalej będzie wyglądała nasza podróż? Bardzo miło odpocznięcia. No to słyszysz? Okazało dłużej spędza czas. Jeżeli wygrawerowany chcesz wolność, jak się okazuje, to uważaj, bo może ci się tu spodobać. Ciul mój. Może na razie przerwę, bo się rozgadałem, co?